Na dzisiejszy temat wielu czekało dość długo. Pewnie nie zliczę maili z zachętą do podjęcia wyzwania i zmierzenia się z tym zagadnieniem. No ale wreszcie po miesiącach przemyśleń siadam i omawiam temat artrofibrozy. Co to jest ta artrofibroza oraz dlaczego wcale niechętnie o tym mówię? O tym już za chwilę, oczywiście zaraz po intro. Witam Cię bardzo serdecznie w 67. odcinku podcastu Ortopedia Moja Pasja. Ja nazywam się Michał Drwinga, jestem ortopedą, a w podcaście omawiam problemy ortopedyczne, pokazuję jak pracuję, czym kieruję się, proponując konkretny sposób leczenia oraz jakie są jego alternatywy i możliwe powikłania. Jeśli interesujesz się ortopedią, szukasz rozwiązania swojego problemu po urazie bądź uczysz się ortopedii, koniecznie wysłuchaj tej audycji. Może zacznę od tego, dlaczego nie chciałem mówić o artrofibrozie. Otóż powody są dwa. Przede wszystkim to bardzo trudny temat i wcale nieoczywisty, o czym zaraz się przekonasz. A po drugie, z tymi podcastami to tak to działa, że jak coś tu opowiadam, to potem pacjenci z danym problemem pojawiają się w gabinecie. No i tu wracamy do punktu pierwszego, gdzie powiedziałem, że temat jest trudny i nieoczywisty. Rozmowy z pacjentem długie i niestety wydaje się, że nie każdemu da się pomóc. No ale ponieważ wyzwania lubię, to czas na definicję. Artrofibroza to w istocie nieprawidłowa odpowiedź organizmu na uraz lub operację, która prowadzi do nadmiernej fibrozy, czyli włóknienia i utrwalania stanu zapalnego. Co to oznacza w praktyce? Staw, najczęściej kolano, po urazie lub po operacji nie chce się albo zginać, albo prostować, albo ani zginać, ani prostować. Do tego dochodzą jeszcze inne objawy, jak ból przy próbie ruchu, ból samoistny, wzmożone ucieplenie, obrzęk, czy wreszcie uczucie ucisku. Niektórzy mówią tylko obręcz na kolanie. W kolanie tworzą się wzrosty, które nie pozwalają na postępy w rehabilitacji, a staw staje się całkowicie dysfunkcyjny. Taka sytuacja może wystąpić po różnego rodzajach operacji stawu. Często widuje się po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego, po stabilizacji rzepki czy po protezoplastykach. Częstość występowania, np. po krzyżowym, szacuje się od 0,6% do nawet 6%. Jakie są w takim razie powody takiego stanu? Teoretycznie sprzyja temu unieruchomienie i niewłaściwa fizjoterapia i mówimy tutaj zarówno o zbyt delikatnej fizjoterapii, kiedy brak odpowiednich sił ścinających i naprężeń prowadzi do wzmocnienia blizny zamiast jej remodelowania, jak i o zbyt agresywnej aktywności, gdzie mikrourazy i drażnienia przedłużają stan zapalny i stymulują fibrozę. Nie ma wątpliwości, że przy zakażeniu artrofibroza jest nieunikniona, chociaż wtedy mamy do czynienia z nieco innym rodzajem wzrostów i ten temat dzisiaj będę całkowicie pomijał. Z innych przyczyn można jednym tchem wymienić czynniki genetyczne, metaboliczne, np. cukrzyca, czy hormonalne i choroby autoimmunologiczne. Wreszcie predyspozycje osobnicze, które mają tu ogromne znaczenie i jest to niestety coś, na co nikt z nas nie ma wpływu. Przyczyny artrofibrozy warto omówić głębiej z perspektywy fizjologii procesu gojenia, reakcji zapalnej i tak zwanej dysregulacji przebudowy tkanek. No i tu niestety będzie trochę bardziej naukowo, więc jeśli nie interesują Cię takie niuanse fizjologii gojenia, to możesz kawałek przewinąć, chociaż one są poniekąd ważne ze względu na to, żeby potem dalszą część zrozumieć. Zgodzimy się, że do reakcji zapalnej dochodzi po każdym urazie i po każdej interwencji chirurgicznej. Dzieje się tak, że dochodzi do aktywacji układu immunologicznego, migracji leukocytów, głównie makrofagów i neutrofilii, z kolei uwolnienia cytokin prozapalnych i wreszcie aktywacji
fibroblastów i miofibroblastów. To tak bardzo w skrócie. W przypadku artrofibrozy ta reakcja nie wygasa prawidłowo, stan zapalny się przedłuża, co sprzyja przewlekłemu pobudzeniu fibroblastów. Fibroblasty pod wpływem tzw. cytokiny TGF-beta1 przekształcają się w miofibroblasty. Te kurczą się i prowadzą do nadmiernej produkcji kolagenu pierwszego i trzeciego. Miofibroblasty są nadmiernie aktywne i nie ulegają apoptozie w tym stanie, czyli naturalnej śmierci komórkowej po zakończeniu gojenia. No i wszystko to prowadzi do trwałego zwłóknienia, zagęszczenia tkanek i ich sztywności. Dodatkowo w prawidłowym gojeniu istnieje równowaga pomiędzy syntezą kolagenu a jego degradacją przez tzw. metaloproteinazy macierzowe. I znowu, w artrofibrozie dominuje depozycja macierzy pozakomórkowej bez efektywnej degradacji. Dochodzi do nadmiernej ekspresji inhibitorów metaloproteinaz, co blokuje resorpcję nadmiaru kolagenu. Tak właśnie rozwój artrofibrozy tłumaczy fizjologia, albo raczej patofizjologia. Coraz więcej badań wskazuje dodatkowo na związek pomiędzy stanem psychicznym a gojeniem tkanek, a modulacją zapalenia i odpowiedzią fibrotyczną. Stan psychiczny może wpływać na sztywnienie stawu na drodze kilku mechanizmów. Przede wszystkim stres psychologiczny i przewlekłe napięcia emocjonalne prowadzą do aktywacji autonomicznego układu nerwowego, zwłaszcza układu współczulnego, a ten będzie oddziaływał na lokalny przepływ krwi, na uwalnianie noradrenaliny, która wpływa na fibroblasty i na miofibroblasty, a na modulację odpowiedzi zapalnej przez receptory adrenergiczne beta-2 na komórkach odpornościowych i fibroblastach. Wynik to stymulacja fibrogenezy i nasilenie lokalnej odpowiedzi zapalnej, co, jak wiemy, już sprzyja artrofibrozie. Drugi mechanizm to tak zwana dysregulacja osi wzgórze-przysadka nadnercza, jest taki układ w człowieku, przez właśnie przewlekły stres, który prowadzi do początkowo podwyższonego poziomu kortyzolu w naszym organizmie, a później do niedostatecznej odpowiedzi kortyzolowej, tak zwanego zmęczenia kory nadnerczy lub względnej odporności tkanek na glukokortykoidy. I znowu niekontrolowany stan zapalny i cały proces, który przed chwilą omówiłem. Możemy pójść dalej. Lęk przed bólem i ruchem, tak zwana kinezjofobia, prowadzi do unikania aktywności, a to do wtórnych przykurczy mięśni i torebki stawowej. Co to oznacza dla chorego? Dla chorego to oznacza mniej więcej tyle, że do zespołu prowadzącego pacjenta z objawami artrofibrozy powinien dołączyć psycholog. Wsparcie psychologiczne będzie tutaj nieocenione w zasadzie. Pacjentowi musimy wytłumaczyć cały proces gojenia i znaczenia ruchu, zmniejszyć lęk, zwiększyć poczucie kontroli. Można stosować różne techniki relaksacyjne, neuroregulacyjne, takie jak ćwiczenia oddechowe, medytacja, terapia dźwiękiem, yoga, biofeedback, wreszcie praca nad samą kinezjofobią. Oczywiście oprócz pracy z psychologiem możemy pomyśleć również o wsparciu takim farmakologicznym. W pobudzeniu współczulnym powiedziałem, że adrenalina stymuluje fibroblasty do proliferacji produkcji TGF-beta1 i różnicowania do miofibroblastów. Wobec tego blokada tego szlaku mogłaby działać antyfibrogennie. W terapii możemy więc rozważyć kilka grup leków. Skoro noradrenalina, to w takim razie beta-blokery zmniejszą aktywację beta-adrenergiczną fibroblastów. Alfa-blokery ograniczą skurcz naczyń, zmniejszą lokalnie niedokrwienie i stany zapalne.
Można by było pomyśleć o modulatorach centralnych, które zmniejszą aktywność współczulną z poziomu ośrodkowego układu nerwowego. No, mówiliśmy o psychologii, więc leki przeciwlękowe zmniejszą stres psychiczny i aktywność układu współczulnego. No i wreszcie leki przeciwdepresyjne będą hamowały przewlekły ból i kinezjofobię. No a poprawa nastroju oczywiście zmniejszy aktywację układu współczulnego. Przyznacie, że wszystko, co powiedziałem, no to nie brzmi jak ortopedia na razie, ale ostrzegałem, że temat jest dosyć złożony. Ale spróbuję teraz trochę zejść na ziemię. Wróćmy do naszej przyziemnej, prostej ortopedii. Zarujmy sobie licznik, spotkajmy właśnie pacjenta, który jest właśnie po urazie stawu kolanowego, zerwał więzadło krzyżowe przednie i planujemy jego operację. I teraz, czy na tym etapie my mamy wpływ na rozwój artrofibrozy po operacji? I tu odpowiedź brzmi, uwaga, tak. Po urazie mamy stan zapalny i obrzęk stawu. Operacja przeprowadzona zbyt wcześnie, zwykle poniżej 2-3 tygodni po urazie, w obecności wysięku, ograniczenia zakresu ruchu, szczególnie kiedy mamy brak wyprostu i w obecności podwyższonego stanu zapalnego, aktywuje nadmierną odpowiedź immunologiczną i fibrotyczną po operacji. Chodzi o to, że układ odpornościowy wyjściowo już jest na tak zwanym, w cudzysłowie, wysokim biegu, a po operacji jego aktywność jeszcze się nasila, a to zwiększa aktywację makrofagów, fibroblastów i miofibroblastów, co oczywiście, jak już wiemy, powoduje nadmiar tworzenia kolagenu, no i wzrosty. Najczęściej zalecany czas wykonania artroskopii z naprawą więzadłową to powiedzmy 3-6 tygodni od urazu, ale najlepiej wtedy, kiedy ustąpi już obrzęk, pacjent odzyska prawie pełny zakres wyprostu, zgina dobrze powyżej 90 stopni, kolano nie jest bolesne w spoczynku, napięcie mięśniowe i kontrola nerwowo-mięśniowa się poprawia. I oczywiście może się okazać, że stan stawu kolanowego jest idealny już po w zasadzie 2 tygodniach, już spełnia te kryteria, 2 tygodniach od urazu i wtedy pewnie nie musielibyśmy sztucznie czekać kilka tygodni z leczeniem operacyjnym. Idziemy dalej. Zapadła trudna, zazwyczaj wspólna decyzja. Operacja została przeprowadzona i pacjent szczęśliwie wrócił do domu. Kiedy możemy w takim razie spodziewać się problemów związanych z artrofibrozą? Czy każda sztywność stawu kolanowego po takim zabiegu będzie niepokojąca? Pamiętajmy, że zalecenia pooperacyjne mogą być różne. Czasem ze względu na naprawy łąkotkowe pacjent może mieć zaleconą ortezę unieruchamiającą staw. No i samo unieruchomienie stawu może być powodem wytworzenia blizn i sztywności. Zresztą właśnie po to taką ortezę stosujemy, żeby w miejscu naprawy powstała odpowiednia blizna. Nie musi jednak automatycznie być to powodem patologicznego stanu zwanego artrofibrozą i vice versa. Brak unieruchomienia nie gwarantuje niewystąpienie takiego stanu. W okresie od około 3 do 12 tygodni od operacji dochodzi do takiego najintensywniejszego gojenia tkanek i remodelowania torebki stawowej. No i jeśli w tym czasie nie dochodzi do poprawy zakresu ruchomości pomimo rehabilitacji, należy myślę wtedy zachować taką szczególną uwagę. No i możemy podejrzewać nadmierne wzrosty czy też artrofibrozę, jeśli w ciągu 6 tygodni od operacji pacjent ma nadal deficyt wyprostu rzędu 5-10 stopni, ograniczenie zgięcia, czyli zgina poniżej 90 stopni pomimo ćwiczeń, ma takie uczucie sztywności lub blokowania stawu bez mechanicznej przyczyny oraz brak jest progresu rehabilitacji pomimo współpracy pacjenta. Natomiast możemy być wręcz pewni, że mamy do czynienia z artrofibrozą, jeśli po 12 tygodniach pacjent ma utrwalony przygórz wyprostny, czyli brak pełnego wyprostu, a zgięcie nie przekracza 100-110 stopni, ma taką sztywność poranną, ból nasila się przy
biernym bądź wymuszonym ruchu. No i w zasadzie zauważamy pogarszającą się biomechanikę chodu. Oczywiście takie rozpoznanie postawimy pod warunkiem pewności, że nie mamy do czynienia z uszkodzeniem łąkotki wtórnym lub nieprawidłową naprawą więzadeł, konfliktem ciała tłuszczowego, tak zwanego ciała Hoffy, czy też na przykład przykurczem mięśniowym lub też obrzękiem samych mięśni. A w takim razie co będziemy robić? Pacjent powinien być monitorowany regularnie. No i tu problem, bo kontrole lekarskie nie są zazwyczaj tak częste, żeby kłopot zauważyć w porę. Natomiast tu z pomocą przychodzi fizjoterapeuta, bo światły fizjoterapeuta powinien w porę wyłapać problem. Około 3 tygodni od operacji powinniśmy sprawdzić, czy kolano jest takie, powiedzmy, spokojne klinicznie, czy nie występuje ból spoczynkowy, wysięg bądź zaczerwienienie, no i czy się nie pogarsza, bo pogarszający się stan z kolei może sugerować infekcję, o której wspominałem, a nie artrofibrozę. Oceniamy, czy ograniczenie ruchu może wynikać z bólu i odruchowego napięcia mięśni, na przykład mięśnia dwugłowego, ale również czy nie wynika na przykład z błędnie wykonanej operacji i to niezależnie, czy sami tą operację przeprowadziliśmy, czy ktoś inny ją wykonał. No może w tym okresie być potrzebne wykonanie badania rezonansem magnetycznym, w tym wczesnym okresie, kiedy ktoś nie robił kontroli pooperacyjnej. Ja na przykład zawsze po 2 tygodniach robię pacjentowi, żeby wiedzieć, czy na pewno wszystko, co zrobiłem, to zrobiłem dobrze. Jeśli mamy jakiekolwiek podejrzenia co do możliwości wystąpienia artrofibrozy, powinniśmy od razu włączyć taki, nazwijmy to, protokół przeciwdziałający artrofibrozie. I zgodnie z tym protokołem pierwszym istotnym krokiem jest edukacja pacjenta w zakresie przyczyn artrofibrozy oraz dostępnych jej opcji leczenia. Jest to taki podstawowy warunek z tego względu, że pacjent powinien się odpowiednio zachowywać. Nie powinniśmy namawiać go do takich bolesnych ćwiczeń rozciągających. Ważne są w tym czasie łagodne techniki relaksacyjne, rozciąganie oparte przede wszystkim na grawitacji, na takiej biernej mobilizacji zakresu ruchu rzepki. A techniki wszystkie wykonywane nie mogą wywoływać bólu, ponieważ w przeciwnym razie może dojść do podtrzymania procesu artrofibrotycznego. Dodatkowo należy dążyć do poprawy mikrokrążenia poprzez, powiedzmy, manualny drenaż limfatyczny, laseroterapię, terapię polem magnetycznym. Osteopata może się tu wykazać ze swoimi technikami dla tkanek miękkich. Możemy robić taką bezbolesną elektrostymulację. No i w zasadzie pacjent też powinien używać takiej szyny do mobilizacji wyprostu delikatnie. Kiedyś mówiłem o takiej szynie, mianowicie w odcinku 35 kolano musi się prostować. Tam nawet pokazywałem taką moją, którą robiłem. Należy w tym okresie zadbać o regulację układu autonomicznego, na przykład poprzez ogólne techniki takie relaksacyjne, refleksoterapię, masaż tkanek łącznych, trening taki autogenny z celem stymulacji nerwu błędnego i hamowania układu współczulnego. Niemniej ważnym elementem protokołu jest również trening medyczny, sam w sobie, obejmujący oczywiście na przykład trening na ergometrze, ćwiczenia oporowe, delikatne terapie w odciążeniu, na przykład ćwiczenia w wodzie oraz trening chodu, żeby pacjent jednak widział, że coś może zrobić. Dochodzimy do diety, bo dieta też wspomagająca w artrofibrozie może pomóc. Można rozważyć kwasy omega-3, dietę niskowęglowodanową, produkty z soi, no i wszystko, co może działać przeciwzapalnie. No a jak przeciwzapalnie, to włączamy farmakoterapię. Niesterydowe leki przeciwzapalne, jeśli oczywiście nie są przeciwwskazane, bądź przynajmniej aspirynę w połączeniu z tymi kwasami omega-3. Niektórzy sięgają po kortykosteroidy stosowane zarówno miejscowo, jak i doustnie. Nie będę tego komentował na razie. Leki neuromodulacyjne, na przykład amitryptylina lub pregabalina, jeśli występuje komponenta bólu neuropatycznego lub silne napięcie mięśniowe. Wspomniane beta-blokery, propranolol, szczególnie jeśli pacjent przejawia takie cechy nadmiernego napięcia emocjonalnego i lęku, objawy nadaktywności współczulnej,
tachykardia, wzmożona potliwość, ale też jakieś drobne nadciśnienie. No albo kiedy ma silne takie reakcje bólowe pomimo niskiej aktywności fizycznej. Lekiem, o którym warto wspomnieć, jest metformina stosowana w leczeniu cukrzycy typu 2, która wykazuje ograniczenie produkcji TGF-beta, redukuje odkładanie kolagenu oraz proliferację fibroblastów, no i w zasadzie ma udowodnione działanie na zmniejszenie włóknienia tkanek. Można się zastanowić nad kolagenazą, która podana do stawu dezintegruje kolagen, czyli blizny, i chociaż potencjalnie mogłaby uszkadzać chrząstki, łąkotki, więzadła, to badania tego nie potwierdzają. Ale póki co skuteczność wykazano przede wszystkim w wzrostach w obrębie stawu ramiennego. Jest taka praca. Pamiętajmy jednak, że leki neuromodulacyjne, beta-blokery i inne tu wymienione są obecnie stosowane trochę jako off-label, czyli nie ma udowodnionej ich skuteczności akurat w artrofibrozie stawu kolanowego. I chociaż mechanizm działania jest logiczny, to ich stosowanie oczywiście nie do końca uznane i wymaga dalszych badań. Pewnym jest natomiast, że nie pogarszają stanu, nie pogorszą, są ogólnie stosowane w innych chorobach, więc w sumie dlaczego nie zastosować w obliczu ryzyka artrofibrozy? Natomiast czego nie robić? Nie należy biernie czekać, że coś puści z czasem, bo pewnie nie puści. Żaden z elementów postępowania fizjoterapeutycznego nie może być dla pacjenta bolesny. Nie należy forsować ani zgięcia, ani wyprostu na siłę. Nie decydować o artrolizie lub manipulacjach w znieczuleniu w tym czasie bez sprawdzenia odpowiedzi na zmodyfikowaną fizjoterapię, farmakologię i psychologię. No i co dalej? Cierpliwie działamy i czekamy. To nie jest problem, który ustąpi w ciągu 2 tygodni. Ja czekam co najmniej 12 tygodni. A po tym czasie decyzje są jeszcze trudniejsze. Z jednej strony nie chcemy doprowadzić do utrwalenia przykurczów, z drugiej ewentualna decyzja o postępowaniu zabiegowym też nie jest łatwa. A w tym miejscu trzeba praktycznie zresetować swoje myślenie. Tak? Po 12 tygodniach znowuż zerujemy. Realnie oceniamy dotychczasowe funkcjonowanie pacjenta. Oceniamy jego obecne objawy i stan psychiczny. Pytanie, czy od wielu tygodni stoimy przed ścianą, czy może jednak na przestrzeni tych tygodni jest jakiś progres? Jak w takim razie przebiegała jego fizjoterapia? Czy była prawidłowa? Czy pacjent miał już włączone leki, ale czy brał je? Jakie to były leki? Czy wykonywano po operacji kontrolę badaniem rezonansem magnetycznym? W każdym razie jakiekolwiek niedociągnięcia w postępowaniu można jeszcze próbować skorygować w tym właśnie momencie. Ja zawsze przed decyzją o artrolizie, czyli zabiegowym uruchomieniu stawu, chcę, aby pacjent pokazał się jeszcze ze świeżym badaniem rezonansem magnetycznym. Robię to po to, aby zobaczyć, gdzie wytworzyły się blizny oraz czy w obrębie kości nie ma tak zwanych obrzęków. Ja to tak nazywam. Te obrzęki daję w cudzysłowie, bo czy są to faktycznie obrzęki, to chyba nikt do końca nie wie. W każdym razie w niektórych sytuacjach kości w sekwencjach PD lub STIR rezonansu mają takie plamy. To często pacjentowi te plamy pokazuje w gabinecie. Często układają się one blisko warstwy podchrzęsnej kości, tak jakby wyżarte przez mole jest cała ta kość. I co ciekawe, w takich kolanach najczęściej nie znajdujemy jakichś ogromnych bliznic wzrostów. A takiego kolana, mimo że klinicznie może spełniać kryteria do uwolnienia i do artroskopii, ja osobiście boję się dotykać chirurgicznie i nadal czekam. Kontynuuję tutaj leczenie zachowawcze, w zasadzie jeszcze z większym naciskiem na wyciszenie głowy i jeszcze bardziej taką relaksacyjną fizjoterapię.
Czy na tym się kończy? To bywa różnie. Okazuje się, że niektórzy pacjenci wraz z ustępowaniem obrzęków kostnych zaczynają mieć zdecydowanie lepsze zakresy ruchomości i wtedy nic nie jest potrzebne, żadne operacje. Inni niestety nie, no i wtedy podejmujemy fizycznie decyzję o artroskopii. Do tego momentu mija najczęściej jeszcze kilka albo nawet kilkanaście tygodni. Można zadać więc pytanie, a co z mobilizacją zakresu ruchu w znieczuleniu? Tak? Ani to operacja, ani czekanie. No i oczywiście taką można rozważyć, takie postępowanie można rozważyć, natomiast ja go specjalnie nie lubię. Nawet w jednej z najnowszych publikacji z lutego tego roku, czyli 2025 roku, pokazują, że no wcale to nie musi być skuteczne i że co prawda przynosi tam za 20 stopni zgięcia, ale zaledwie kilka do 5 stopni może poprawy wyprostu. Natomiast trzeba pamiętać, że manipulacji nie są pozbawione ryzyka, bo przecież można doprowadzić do złamania kości, uszkodzenia więzadła rzepki, rozejścia rany, pojawienia się znów krwiaka, nawet do uszkodzenia tych struktur, które naprawialiśmy wcześniej. I w zasadzie ja to praktycznie nie kwalifikuję pacjenta do mobilizacji ruchu w znieczuleniu, bo oczami wyobraźni widzę, jak w trakcie takiej mobilizacji, kiedy niby pacjent nic nie czuje, a te chrząstki, wszystkie łąkotki w kolanie, to ja tym zgięciem miażdżę, więzadło rzepki się rozciąga do granic możliwości, a blizny na przykład pokrywające rekonstruowane więzadło krzyżowe pociągają za przestrzeń i powodują jego uszkodzenie przy próbie rozerwania. Nie na moje nerwy. A jak już miałbym decydować o rękoczynach jakiś, to takiego pacjenta raczej przygotowuję, że trzeba będzie zrobić artrolizę artroskopową. Wtedy kolano powinno być już wyciszone, niebolesne, pacjent będzie ze sobą pogodzony, a w badaniu będziemy stwierdzać ograniczające uderzenie w ścianę, takie przy swobodnym ruchu. Wykonanie artrolizy to też nie koniec problemów pacjenta. W zasadzie jego praca znów zaczyna być intensywna, bo trzeba utrzymać to, co się udało uzyskać w trakcie operacji, no i nie dopuścić do tworzenia się nowych blizn. Czasem pomimo, że w trakcie operacji zakres ruchu jest duży, zaraz po operacji wraca on do wyjściowego, ze względu na tak zwaną pamięć mięśniową, my to tłumaczymy, i utrzymujące się przecież dalej lęki pacjenta. Ale w tym okresie ważny jest ruch, ważna jest terapia manualna, dalsze mobilizacje wyprostu, wzmocnienie mięśni, szczególnie w zakresach, których w ostatnim czasie nie były możliwe. A tak samo włączamy farmakoterapię, w tym przede wszystkim mocne, wybiórcze leki przeciwzapalne, no ale też można sięgnąć po inne, tutaj już wymieniane wcześniej. Znów wszystko zależy od profilu pacjenta. Czy jeszcze o czymś powinienem wspomnieć? Z tego, co przygotowałem, to chyba już o wszystkim wspomniałem. Mam nadzieję, że jakoś udało się to zebrać w całość. Nie jest łatwo, bo i problem oczywiście złożony, a manifestacja tego problemu różna u każdego pacjenta. No ale może ktoś miałby jeszcze jakieś cenne wskazówki dotyczące sprawdzonych sposobów walki z ograniczeniami zakresu ruchu, to prosiłbym o wpis w komentarzu. Chętnie poznam. Nie przeszkodziłoby też, aby polubić kanał w międzyczasie lub go zasubskrybować. No i póki co to tyle. Życzę wszystkim, aby kolana nie sztywniały, a jeśli już, to żeby udało się znaleźć drogę do ich uruchomienia i powrotu do sprawności. Do usłyszenia.